Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Zaczynamy naszą jednodniową podróż po pięknym parku narodowym Dartmouth. Jedziemy do największego wodospadu w Devon i będziemy za chwilę przejeżdżać przez piękne miasteczko Tavistock, które już mogliście widzieć kawałek w poprzednim filmiku. Wracając do miasteczka można zrobić zakupy w krytym 900-letnim targowisku, zwiedzić lokalne browarnie, czy też zobaczyć starą, opuszczoną kopalnię Will Betsy, gdzie było wydobywane srebro, cyna czy ołów, a w której, jak słyszałem, niektórzy nawet spali na dziko. My dzisiaj tylko przyjedziemy i zwiedzanie zostawimy na kiedy indziej, bo nie mogę się doczekać, aby pojeździć po pięknym i obszernym Dartmouth Park, w którym drogi i zakręty zachęcają do kręcenia manetki. Ale ostrzegam ostrożnie, bo za każdym ślepym zakrętem czy też chopką mogą pojawić się zwierzęta, takie jak konie, owce czy też różnego rodzaju krowy. Jak już wspominałem w ostatnim filmiku, Dartmouth Park bardzo mi przypomina Brecon Beacons, jednak taki trochę na sterydach. Mimo wszystko nie znajdziemy tu gór takich jak Wali i najwyższy punkt mierzy tylko 621 metrów nad poziomem morza. I zarazem jest to najwyższy punkt w południowej Anglii. Ich szczyty jednak różnią się ze względu na ich skalne podłoże, ale o tym więcej w kolejnym filmiku, w którym zobaczymy jeden z takich szczytów, Kingstor, oraz zalane kamieniołomy tworzące świetny zbiornik wodny otaczający klifami skalnymi. A teraz zostawiam Was na chwilę z pięknymi widokami, oczami motocyklisty i jedziemy do 70-metrowego wodospadu w Devon. Także zostańcie z nami i podziwiajcie. I jesteśmy w Canontink Falls. Jak już widzicie, z parkingiem nie ma żadnych problemów, pełno miejsca, a ilość aut od razu nam podpowiada, że dobrze trafiliśmy. Bilety kupowaliśmy z wyprzedzeniem i zapłaciliśmy 8,50 od osoby. Dzieci i młodzież i osoby starsze mogą liczyć oczywiście na zniżki. Zaraz po wejściu jest bar szybkiej obsługi, budynek z restauracją i sklepem z suwenirami, ławki i stoliki, by wygodnie odpocząć po długim spacerze.
Dostajemy mapkę i zgodnie z nią udajemy się czerwonym szlakiem w stronę lasu i wodospadów, ponieważ jest ich dwa. Jeden naturalny oraz ten zbudowany przez braci w około 1930 roku, który właśnie widzicie. Idąc w górę, w momencie dojdziemy do podnóża do drugiego wodospadu, który mierzy 70 metrów i jest największym tego typu obiektem w Devon. Aby wyjść na jego szczyt, musimy przejść 90 schodów, które zostały odnalezione w latach 80. XX wieku i odrestaurowane. By po wyjściu po nich znaleźć się w pięknym paprociowym ogrodzie, w którym znajdziemy wiglinowego dinozaura. Od razu nadmienię, że po całym terenie są poukrywane wróżki, więc warto mieć oczy szeroko otwarte. Jedną z nich możemy zauważyć zwłaszcza na szczycie wodospadu i cieszyć się wspaniałym panoramicznym widokiem. Po zejściu możemy udać się do punktu startu lub dalej zwiedzać teren i iść pomarańczowym szlakiem i zobaczyć mniejsze jeziora, w których można spotkać zimorodki, a jak się ma wielkie szczęście to bobry. Całość zajęła nam 3 godziny z przerwą na drobny posiłek, nie śpieszyliśmy się i korzystaliśmy z pogody. Jeżeli zależy Ci na czasie i chcesz zobaczyć tylko wodospad, to wystarczy Ci 30 minut. A jak chcesz obejść wodospad, to przynajmniej musisz poświęcić 1 godzinę. W kolejnym filmie jedziemy do wspomnianych wcześniej kamieniołomów Forkington Quarry oraz Kingston, a po drodze zatrzymają nas dzikie konie. Także nie zapomnijcie subskrybować. Do zobaczenia. Cześć.